Także zapraszam Was teraz na film. A zabierz mnie. Tak, można zabrać. Paweł pokazuje, zabierz mnie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chyba mu podkradnę, żeby sprawdzić, jak to smakuje. Że podobno będziemy mieć zachód słońca przez jakieś 3-4 godziny lotu. Próbowałam troszkę spać. Słuchajcie, miałam mały problem z wysunięciem systemu rozrywki, dlatego że guzik się troszeczkę wcisnął. Biznes lounge lotu jest całkiem spory. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Za chwilę wsiadam do samolotu i lecę z Warszawy do Chicago. Będę leciała lotem w klasie biznes i pomyślałam, że to jest idealna okazja do tego, żeby nagrać Wam, jak ta klasa wygląda. Tym bardziej, że mam teraz mniejszy sprzęt, no i mikrofon, dzięki któremu będziecie mnie dobrze w środku w samolocie słyszeć. Mam nadzieję. Także zapraszam Was teraz na film o klasie biznes w liniach lotniczych LOT. Słuchajcie, jestem już w samolocie i zanim odlecimy, zanim wystartujemy, to może pokażę Wam, co LOT daje w swojej kosmetyczce, dlatego że myślę, że Was też będzie to interesować. W ogóle bardzo fajna kosmetyczka, taka sztruksowa, ładna, więc myślę, że wykorzystam ją ogólnie do różnych fajnych rzeczy później. Ale zajrzyjmy, co jest w środku. Na pierwszy rzut pojawia się szczoteczka do zębów. Taka, jakich nie znoszę, bo jest bambusowa, także... No ale wiecie, przyda się generalnie, natomiast no nie jestem fanką bambusowych szczoteczek, ale fajnie dbamy o środowisko i tak dalej. Dalej mamy skarpetki i już widzę, że są dużo fajniejsze niż dawali kiedyś, dlatego że są takie wielorazowe, a nie jednorazowe, z lotem oraz, no, jeden rozmiar, ale myślę, że damy radę. Co mamy tam dalej? Balsam do ust. Taki malutki, myślę, że też się przyda, tym bardziej, że w samolocie się wysycha jak wiórek. Dalej mamy balsam z olejkiem lawendowym. Ja słyszałam o tym balsamie, podobno dobrze jest go sobie wetrzeć w skronie i wtedy lepiej się śpi. Także przetestuję to dzisiaj. Tutaj mi coś wypadło, jakaś karteczka, maska na oczy i tutaj od razu Wam powiem, że jest bardzo fajna, dlatego że ma gumkę, bo nie pamiętam już teraz, które linie dawały z rzepem i ten rzep po prostu mi się wczepiał we włosy i wyrywał mi włosy, a nie chciałabym mieć powyrywanych włosów. Mam tutaj jeszcze korki do uszu, zatyczki, ale ja mam swoje, więc tych nie potrzebuję. I mamy nawilżający krem do twarzy, także super. Opróżnione, proszę bardzo. Pakuję to z powrotem do środka i później z pewnością uszyję. Zanim spakuję te wszystkie rzeczy, to jeszcze może pokażę Wam, co mam tutaj obok siebie, dlatego że mam jeszcze kapcie, co jest super, bo można sobie zdjąć buty, założyć tam te skarpeteczki, no i mieć kapcie, w których możemy chodzić do łazienki czy cokolwiek i nie jest to takie obrzydliwe, nie trzeba też ciągle zakładać butów, co jest super wygodne. Mamy oczywiście słuchawki, których ja teraz nie będę rozpakowywać, bo nie wiem w sumie, czy będę z nich korzystać, dlatego że mam swoje, ale oczywiście z takiej ważnej informacji, to co mamy w kosmetyczce, nawet kapcie możecie sobie zabrać ze sobą, ale słuchawki nie. Myślę, że takie rzeczy czasami trzeba jednak powiedzieć. A zabierz mnie. Tak, można zabrać. Paweł pokazuje, zabierz mnie. Paweł jest operatorem. No i oczywiście tutaj do użytku nocnego, że tak powiem, na odpoczynek mamy pościel, którą z pewnością użyję, dlatego że będziemy lecieć długo, prawie 10 godzin. Jak widzicie, miejsca jest dużo, także myślę, że będzie wygodnie. I co? Odezwę się do Was później. Dostałam już menu, udało mi się też już coś wybrać, także zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy oczywiście standardowe przywitanie na pierwszej stronie,
A następnie możecie zobaczyć menu do wyboru. Do wyboru są dwie przystawki. Jest sałatka z pęczaku i zupa krem z zielonego groszku. Ja wybrałam sałatkę. A na danie główne mamy aż 3 rzeczy do wyboru. Dzień dobry. Dziękuję. Jest grillowany dorsz, policzki wołowe i pierogi z ziemniakami. Czemu ja nie wzięłam pierogów? Czemu nie wziąłam pierogów? Słuchajcie, wybrałam policzki wołowe, także pokażę Wam, jak to wygląda. Desery wybieramy oczywiście później, no i mamy coś też przed lądowaniem do wyboru, także jest naprawdę bardzo ok. A między serwisami, jeżeli by ktoś z nas zgłodniał, no to oczywiście możemy sobie też zamówić jakieś kanapki, przekąski, także na co kto ma ochotę. Jeżeli lubicie dobre wino, to tutaj takie też możecie znaleźć, dlatego że widzę, że jest całkiem niezły wybór, a to, co cieszy mnie najbardziej, bo mówiłam Wam wcześniej, że nie chcę dzisiaj żadnego alkoholu pić, to mają również bezalkoholowe coś do wyboru, także bardzo mnie to cieszy. Także jest też wybór win z Polski, no i z Nowej Zelandii, akurat te z Marlborough są bardzo fajne. Jeżeli widzicie nasze vlogi z Nowej Zelandii, no to możecie pamiętać, że tam również byliśmy. No i na koniec jest jeszcze Porto, także jeżeli ktoś lubi sobie tak zakończyć posiłek czymś na czymś słodkim i czymś mocnym, no to oczywiście jest taka szansa. Oprócz tego inne alkohole do wyboru, także naprawdę jeżeli ktoś lubi, to na pewno coś dla siebie znajdzie. Mamy również napoje bezalkoholowe, także jakieś soki, kole, sprite, kawy, herbaty. Myślę, że jest całkiem duży wybór. A co ciekawe, nawet widzę, że w dodatkach jest syrop dyniowy i pianki. Dostaliśmy też takie przekąski na start, także bardzo, bardzo miło. Mamy miejsce 1A i 1B. Słuchajcie, miałam mały problem z wysunięciem systemu rozrywki, dlatego że guzik się troszeczkę wcisnął, ale już działa, więc jest ok. Chciałam Wam pokazać, co tutaj mamy. Oczywiście standardowo mamy ekran główny, gdzie możemy sobie podejrzeć, co się dzieje. Mamy informacje o ładowaniu USB, mamy informacje o locie, mamy coś do poczytania, coś ciekawe, gry. No i mamy oczywiście również filmy i sobie może zajrzymy, jakie są filmy. Jak widzicie, troszkę trzeba to mocniej wcisnąć, żeby to działało. Jest też pilot, ale oczywiście wolę używać tego niż pilota, także tutaj Wam pokażę. Zobaczcie, są polskie filmy, także jak nie lubicie oglądać zagranicznych produkcji, to można sobie obejrzeć polskie, także bardzo, bardzo fajnie. Ja nie mam na co dzień tego za bardzo dostępu do polskich filmów, więc z przyjemnością sobie coś pewnie obejrzę. I co? I będziemy za chwilkę sobie z tego korzystać. Ja się bardzo cieszę, że wszystko działa. Do celu mamy jeszcze 9 godzin, także idzie sprawnie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że podobno będziemy mieć zachód słońca przez jakieś 3-4 godziny lotu, więc czad. Pięknie jest. Proszę uprzejmie. Czy można coś ochotę do picia na początek? Wodę. Wodę gazowaną? Nie gazowaną. Z cytryną, z lodem? Dobrze. Proszę bardzo. Właśnie pilot nam przekazuje różne informacje, a ja się do Was odzywam. Troszkę mnie nie widać, ale też nie chcę tej kamery cały czas ruszać, bo zamówiłam sobie to bezalkoholowe wino. W sobie to jest wino musujące, więc zaraz się okaże, czy ono będzie w ogóle dobre. Paweł testuje jakieś polskie. Zobaczymy, czy będzie to smakowało jak wino, bo są takie, wiecie, wina dezalkoholizowane, które są naprawdę spoko. Nadal smakują jak wina i mają właściwości takie jak wino, albo są takie jak piccolo. Także zaraz się przekonamy, co to w ogóle jest. Mam nadzieję, że będzie dobre. Wolałabym nie musujące, ale no biorę co jest, więc zaraz się przekonam. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie. Dobrze, to jest nasze bezalkoholowe wino białe musujące. Również jest całkiem słodkie, ma sporo aromatów mirabelki, też trawa cytrynowa jest wyczuwalna. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No to będzie testowane. Cheers.
Pachnie dość słodko, a ja nie lubię słodko, ale zobaczymy. Sok. Winogronowy, lekki, trochę jabłkowy taki, nie wiem, ale sok. Jest okej. Paweł sobie wybrał rybę oraz wasabi, ziemniaki wasabi, więc chyba mu podkradnę, żeby sprawdzić, jak to smakuje. A ja mam policzek wołowy już troszkę rozgrzebany, dlatego że spróbowałam. Jedzenie jest bardzo dobre. Troszkę to pierwsze danie było dla mnie za pikantne, ale no, wygląda to przepięknie i smakuje naprawdę ok. Postanowiłam Wam tak na szybko opowiedzieć wrażenia z kolacji, obiadu, kolacja chyba. Wszystko było naprawdę bardzo dobre. Ja sobie wzięłam zamiast seru sery i jeden z nich taki ziołowy był naprawdę przepyszny, także fajnie jest coś innego niż szwajcarskie sery. Serniczek od Pawła też spróbowałam, jak przed chwilą widzieliście, i był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Także tutaj muszę bardzo lot pochwalić, że jedzenie jest smaczne i bardzo ładnie podane, także duży plus. Wybaczcie, że jestem taka nieogarnięta, ale próbowałam troszkę spać. Jak widzicie, siedzenie się oczywiście rozkłada. Ono się rozkłada całkowicie na płasko, czego nie nagrałam, dlatego że nie było po prostu ku temu okazji. Niemniej jest całkiem wygodnie i patrząc, porównując to tak naprawdę do innych linii lotniczych w klasie biznes, które miałam okazję testować, są na pewno dużo wygodniejsze, chociażby od Singapore Airlines, ale o tym może opowiem Wam kiedy indziej. Za chwilę pewnie rozpocznie się serwis, dlatego że mamy jeszcze jakieś 2 godziny przed sobą, tak szacuję, bo oglądam pana Kleksa. I przyznam szczerze, że podoba mi się, dużo wspomnień z dzieciństwa, także bardzo przyjemne. I co? 2 godziny będziemy w Chicago. Ja przy okazji może skorzystam teraz z tego momentu, że jeszcze mam głos i zaproszę Was na dalsze filmy, które będą już nie z Chicago, ale z Nowego Meksyku, ale o tym to dowiecie się więcej później. Dwa dni później odzywam się do Was już z Albuquerque. Za chwilę wychodzimy na zwiedzanie, ale pomyślałam, że jest to dobry moment, żeby jeszcze podsumować lotem w klasie biznes. Nie zrobiłam tego pod koniec naszego lotu, głównie dlatego, że jak mogliście widzieć, albo i nie, może teraz zobaczycie, lądowaliśmy w ekstremalnej śnieżycy. Mieliśmy wylądować, na początku była informacja o godzinie naszego polskiego jeszcze czasu o 1:53, a lądowaliśmy około godziny 3:30, więc możecie sobie wyobrazić. Było sporo opóźnienie, później jeszcze w Chicago, zanim nam odśnieżyli miejsce postojowe dla samolotu, długo jeździliśmy po płycie, także byliśmy strasznie zmęczeni, ja już mówiąc szczerze nawet nie miałam siły ani ochoty nic mówić. Ale chciałam podsumować ten lot, dlatego że wydaje mi się, że powinnam Wam wspomnieć o kilku rzeczach, bo całość lotu bardzo mi się podobała i z tego miejsca jeszcze bardzo chciałabym pozdrowić super ekipę, która była na pokładzie, a przede wszystkim Macieja, który był naszym stewardem. Też mamy przyjemność Macieja znać już jakiś czas, także serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję, bo naprawdę lot był super. Także pod tym kątem jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiem, że lot ma w planach za rok rozpocząć zmiany w swoich biznesach i te biznesy będą jeszcze lepsze, takie bardziej prywatne,
w rozkładzie troszkę jak United Airlines, także będzie jeszcze fajniej, bo teraz faktycznie tej prywatności trochę brakuje. No nie ma dramatu, bo i tak ma się sporo miejsca, ale na przykład nie wyobrażam sobie siedzieć przy oknie w momencie, kiedy obok mnie siedzi ktoś zupełnie obcy i wiecie, muszę w nocy nad tą osobą przechodzić, żeby, nie wiem, pójść do toalety. Także plusy i minusy oczywiście. Dużym plusem na pewno było jedzenie, bo jedzenie, tak jak mówiłam wam wcześniej, było bardzo dobre i Pawłowi chyba też smakowało. Tak, kiwa głową, że tak. Także było dobre jedzenie, fajnie podane, przede wszystkim no, smaczne i bardzo ładne, a je się też oczami, więc ja doceniam to, że to też wyglądało bardzo estetycznie, kolorowo, no i właśnie było fajne. Jeżeli chodzi o system rozrywki, no to tutaj muszę powiedzieć plusy i minusy, bo na pewno fajne było to, że można było obejrzeć polskie filmy, ale dużo zagranicznych filmów nie miało polskich napisów. Dla mnie nie jest to co prawda problem, ale wiem, że dla niektórych osób może być. Więc no tutaj niestety muszę to zaliczyć na spory minus. Jeżeli chodzi o system rozrywki, to minusem może być również z mojej perspektywy to, że kiedy oglądam film, to nie mam nigdzie na pasku, nawet jak dotknę ekranu, informacji, ile zostało jeszcze lotu do końca. Mówię o tym dlatego, że w innych liniach lotniczych to jest dosyć standardowe, że kiedy oglądacie film, to gdzieś tam ten pasek sobie nadal można zobaczyć. No i widać, ile do końca lotu, na jakiej wysokości lecimy, jak szybko i tak dalej. No tutaj tego zabrakło. A z racji tego, że mieliśmy miejsce w pierwszym rzędzie, no to mieliśmy też stoliki oraz ten cały system rozrywki wysuwany z tak naprawdę podłokietnika i moim zdaniem ten ekran był po prostu trochę za nisko. W związku z tym, kiedy siedziałam i oglądałam, to cały czas musiałam mieć głowę w dół, no co też sprawiało po kilku godzinach pewien dyskomfort, także tutaj muszę niestety na lot trochę ponarzekać, ale tak jak mówię, mają być zmiany, także ja czekam, jakie te zmiany będą i być może uda nam się kiedyś polecieć również tą nową klasą biznes, która się pojawi i która będzie miała bardzo ładne kolory, bo menu już było w tych kolorach, czyli taki granat połączony z miedzią. Myślę, że to wygląda całkiem fajnie. W kwestii tych systemów rozrywki, to myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że te ekrany w aktualnej klasie biznes są dosyć małe i widać, że są dość przestarzałe, więc kąt widzenia taki sobie i czasami naprawdę no, ciężko było coś z tym dojrzeć. Także filmy, które bardzo chciałam zobaczyć, uznałam, że wolę zobaczyć w domu na większym ekranie, bo po prostu no szkoda mi było oglądać to w takiej jakości. Także no niestety to na minus, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że to się zmieni. Klasa biznes to również ma być podobno lepszy standard, jeżeli chodzi o toalety. No i tutaj faktycznie plusem na pewno jest to, że lot w klasie biznes ma tylko 18 miejsc, jak dobrze liczę. 18. W związku z tym nigdy nie było kolejek. To jest dosyć niestandardowe, dlatego że w innych liniach lotniczych zdarzały nam się kolejki w klasie biznes do toalety również, także no wiecie, to jest jednak fajne, że możecie wstać w dowolnym momencie i jakaś tam toaleta wolna będzie, a nie, że cały czas trzeba w tej kolejce troszkę odstać, no i faktycznie było to też sporym komfortem. Niemniej toalety były praktycznie takie same, tak mi się przynajmniej wydaje, jak pamiętam z klasy ekonomicznej. Dosyć małe, ciasne, podstawowe wyposażenie, ale były bardzo czyste. Więc tutaj też no, przyklaskuję załodze, że naprawdę dbali o czystość i to był duży, duży plus. Ostatnia rzecz, na którą chciałabym troszkę w locie ponarzekać, ale tak jak mówię, ona też się pewnie zmieni, jak będą nowe miejsca, to jest brak schowków. Chyba po raz pierwszy w ogóle zdarzyło mi się w klasie biznes, że nie mam co zrobić ze swoimi rzeczami. Oczywiście był schowek nade mną, gdzie mogłam schować swój plecak. Przede mną pod miejscem na nogi również była taka półeczka, nawet nie schowek, bardzo płytka, gdzie mogłam zostawić swoją saszetkę czy jakieś dodatkowe rzeczy, ale tak naprawdę latało to luzem. Nie było żadnych takich szafeczek. Często w tej klasie biznes jest jakaś taka zamykana szafka, gdzie można schować jakieś rzeczy. Po prostu brakowało schowków i faktycznie podczas lotu był to trochę dyskomfort, dlatego że ja wszystko miałam w tej saszetce. Ta saszetka mi wpadała pode mnie. Musiałam składać siedzenie, żeby ją wyciągać i tak dalej, więc wiecie, było to trochę niewygodne, ale tak jak mówię, to też się najpewniej zmieni wraz ze zmianą tych siedzeń. Ciekawa jestem swoją drogą, czy już jest gdzieś informacja, jak długo potrwa im ta zmiana, bo no nie będzie to takie szybkie, będą pewnie po jednym samolocie po prostu wymieniać i aktualizować te miejsca, ale tak jak mówię, jestem podekscytowana, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No i przetestować oczywiście. Zdarzało mi się już latać biznesem w wielu innych liniach lotniczych. Nie ze wszystkich mogliście widzieć filmy, ale tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli temat Was interesuje, to dajcie mi znać. Może nie powstaną z tego tak obszerne filmy jak ten, dlatego że to były czasy, kiedy nie nagrywałam aż tak dużo, jeżeli chodzi o samolot, ale mam sporo materiałów z innych linii lotniczych w klasie biznes i nie tylko, chyba jeszcze premium economy. Także dajcie mi znać w komentarzach, czy Was takie filmy interesują. Jeżeli tak, to postaram się te
te materiały odgrzebać, no i właśnie pokazać Wam chociażby United Airlines, Lufthansa, no i inne linie, które gdzieś tam udało mi się sprawdzić. Bo nawet Air China mam z zeszłego roku, także piszcie śmiało. Zanim zakończę ten film, to jeszcze zapraszam Was 2 tygodnie do przodu. Przeskoczymy sobie na chwilę, dlatego że chciałabym pokazać Wam w bonusie, jak wygląda Business Lounge lotu, który znajduje się właśnie w Chicago. A oprócz tego zapraszam Was jeszcze na lot powrotny. Nie będzie to już tak obszerna relacja, jak była teraz, ale pokażę Wam, co dostaliśmy do jedzenia i pokażę Wam może widoczki, jak jakieś fajne będą. Business Lounge lotu jest całkiem spory, bardzo fajna, duża, szeroka przestrzeń, taka wiecie, że naprawdę można poczuć tutaj swobodnie, dużo wygodnych miejsc do siedzenia, dobre jedzonko, fajne toalety, także naprawdę duży plus. Jest nie tak dużo ludzi, więc wiecie, no nie chciałabym też innym przeszkadzać w czasie odpoczynku przed lotem, także uszanujemy to, a po tych ujęciach z Business Lounge'u zapraszam Was jeszcze na troszkę ujęć z obiecanej drogi powrotnej do Polski, a później już do Szwajcarii, ale do Polski lotem w klasie biznes. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Ja tylko przypominam, że jesteśmy już w Albuquerque i zapraszam Was niebawem na filmy z Nowego Meksyku, a jeżeli oglądacie to w dalekiej przyszłości, no to pewnie filmy już są, także oglądajcie, zaglądajcie, cieszcie się tym wyjazdem razem z nami. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć! Ale dużo gadam.